Auschwitz, Bełżec, Sobibór, Treblinka, getta w Łodzi czy Warszawie to miejsca, które zazwyczaj przywołujemy, mówiąc o Holokauście. Jako pierwsze kojarzą nam się z masową zagładą Żydów. Historia Holokaustu to jednak także tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w wielu mniej znanych miejscowościach. Jedną z nich jest Tarłów. Tarłów to duża wieś gminna w województwie świętokrzyskim. W swojej kilkusetletniej historii przeżywał zarówno wzloty, jak i upadki. Na przestrzeni wieków niekiedy posiadał prawa miejskie. Wielokrotnie został zniszczony na skutek wydarzeń, które znamy z dziejów Polski. Tarłów to jednak nie tylko historia zamieszkujących go Polaków, lecz także żyjących tu od połowy XVI wieku Żydów. Na 3 mieszkańców 2 Żydów, 1 Tarłowiak. Także to było miasteczko praktycznie w większości żydowskie. Tu Żydzi mieli synagogę, tu mieli Kierkut. Rozwijali się ze względu na to, że to było przy drodze Warszawa-Sandomierz. Po prostu mieli dobre miejsce. Rzemieślników było bardzo dużo. Więcej jak Polaków. Szewców, krawców to ludzie wyjmowali na wieś. Miał tam zrobić 2 czy 3 pary butów, czy uszyć ubrań 2. Zrobił u mnie, później szedł do pana, pan mu tam dawał mu jeść, a on robił. No i handel u nich. Handel i jeszcze raz handel. Mieli takie placuszki, to się nazywały mace. Niby jak naszych opłatków, tylko że to było z mąki też. No i woda, nic poza tym. I te Żydówki chodziły po tych wsiach, właśnie też z tym handlem między innymi nosiły te rzeczy. I ja pamiętam, mnie babcia to raz kupiła, mnie to posmakowało i później, kiedy tylko przechodziły, to zawsze już wiedziała, że tu trzeba zostawić. Nie było nienawiści, bo ta nienawiść to przyszła z polityki z góry. Bo dzieciaki się bawiły, młodzi się zakochiwali, tylko że Żydom z Gojką nie wolno się było żenić. Taki Chaimek to przychodził do mojego brata Władka, bo to był taki łobuziak, ten Chaimek. I po prostu, ponieważ zawsze rodzice zostawili naczynie duże z jedzonkiem, to oni zawsze wychlapali ci starsi, a ja musiałam resztki wyjadać i myć garnek. Jak ja się zbuntowałam, to Chainek mnie zawsze straszył, że mnie weźmie na macę. Więc trzeba, nie trzeba, to co zostało i garnek musiałam wyszorować. No mogłam mieć 5 lat, może nie jeszcze. To było śmieszne, ale raczej daje to przykład, że nie gryźliśmy się tam. Mieli pole prawie że po sąsiedzku. Takie były przystojne chłopaki, to jeszcze było przed wojną. Przyjeżdżały, była bogata rodzina, było ich 3 tych Żydów, tak, a jeden był komunista. Ojciec się go pyta, powiedz mi, na czym to zależy ta komuna, co to znaczy? A on mówi tak, jak ja będę miał 2 garnitury, a ty nie masz nic, to ja powinien ci wziąć 1 garnitur, tobie dać, żebyś i ty miał. W 1938 roku w Tarłowie założono światło elektryczne. Jaka uciecha, jaka radość. Żydy to siedziały pod słupami i patrzały na światło. Dzieci w koło słupa, w ulicy Czekarzewskiej i w Sandomierskiej. No. I zaraz żelazko ojciec kupił w Ostrowcu i już nie pracowało się na węgiel, tylko żelazko. To zaraz wujek kupił radio i chodziłam, słuchałam, ale o wojnie było wszystko. I o wojnie, i o wojnie, i o wojnie.
Wojenna rzeczywistość bardzo szybko dotarła do Tarłowa. 7 września została zbombardowana ulica Czekarzewska, a następnego dnia oddziały Wehrmachtu weszły do wsi i zaczęły tu kwaterować. Ludność była zdezorientowana. Tak Polacy, jak i Żydzi mieli nadzieję, że uda się jakoś ułożyć relacje z okupantami, tak jak to miało miejsce w okresie I wojny światowej. Niestety błyskawicznie okazało się, że to były płonne nadzieje. Już jesienią 1939 roku sytuacja ludności żydowskiej staje się, i to lawinowo moim zdaniem, tragiczna. Mamy w październiku utworzenie generalnego gubernatorstwa i ten cały pakiet antyżydowskich, antysemickich zarządzeń sygnowanych przez Hansa Franka, czyli obowiązek noszenia na prawym ramieniu odzieży wierzchniej opaski z gwiazdą Dawida. Tu jest rozporządzenie wykonawcze w dystrykcie radomskim, że opaska musi mieć określoną szerokość, gwiazda też. Mamy obowiązek zarejestrowania wszystkich żydowskich przedsiębiorstw, sklepów, warsztatów rzemieślniczych, innych firm. Niemcy wprowadzają całkowity zakaz życia społecznego, kulturalnego, politycznego. W niektórych miejscowościach wspomina się także o zakazie życia religijnego, czyli odbywania publicznych modłów. Mamy konfiskatę mienia, mamy wyjęcie Żydów z prawa do opieki społecznej, do opieki medycznej. To jest nawet z perspektywy dzisiejszej niezwykłe w takim negatywnym wymiarze, jak człowiek, który jeszcze kilka miesięcy temu był obywatelem dużego państwa, posiadał pełnię praw, teraz nagle zostaje wyjęty, znajduje się całkowicie poza marginesem prawa, można z nim zrobić wszystko. Za okupacyjny terror w stosunku do ludności Tarłowa odpowiadała przede wszystkim niemiecka żandarmeria. Z zimną krwią mordowano zarówno Żydów, jak i Polaków. Komendant posterunku w Tarłowie, Walter von Mayer, sam kazał nazywać siebie komendantem bandytów. W trakcie zbrodniczych działań żandarmi znajdujący się w Tarłowie niejednokrotnie współpracowali z żandarmami stacjonującymi w okolicznych miejscowościach. Wśród nich był chociażby budzący grozę Alfons Himmel z Lipska. Terror i głód stały się nierozłącznym elementem codziennej egzystencji tarłowskiej ludności. W sposób szczególny dotknęły jednak Żydów. Terror i wysiedlenia stosowane przez Niemców przeciwko ludności żydowskiej sprawiały, że dziesiątki tysięcy Żydów musiały opuścić na przykład Łódź, Poznań, Kraków. Część ze względu na łatwość uzyskania zakwaterowania, pracy, wyżywienia trafiła również do małych miejscowości takich jak Tarłów. Do Tarłowa trafili też Żydzi z okolicznych miejscowości. Poza tym na początku 1941 roku z głodującej Warszawy zaczęli przybywać tamtejsi Żydzi. W konsekwencji na przestrzeni niecałych 2 lat lokalna społeczność żydowska wzrosła do ponad 2000. Ale tak duży przyrost ludności na przestrzeni niespełna 2 lat sprawił, że również tu bardzo szybko doszło do radykalnego pogorszenia warunków codziennej egzystencji. Z raportu Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Tarłowie do centrali w Krakowie. 1 kwietnia 1941 roku. Miasteczko nasze to jedna wielka nędza. Miasto wyczerpane materialnie doszczętnie. Wysiedleni i biedni nie mają koszuli na zmianę. Konsekwencje tego są fatalne. Szerzą się choroby zakaźne. Strach patrzeć, jak ludzie chodzą boso i obdarci.
Początki getta w Tarłowie należy datować na 8 marca 1940 roku, kiedy to niemieckie władze wydały Żydom z Tarłowa i z okolicznych wsi polecenie przeniesienia się do wskazanej części miejscowości zamieszkanej w największym stopniu przez miejscowych tarłowskich Żydów, gdzie też mieściły się tak ważne instytucje życia żydowskiego jak synagoga i łaźnia rytualna Mykwa. Po pewnym czasie, 12 maja 1941 roku, zakazano Żydom opuszczania tego terenu. Getto tarłowskie stało się gettem zamkniętym. Obiekt zamknięty. Wolno im się było tylko poruszać w zasięgu tego getta. Patrole ich chodziły stale, jak tylko gdzieś tam wychylił się, czy chciał prysnąć, no to go na muszkę i już. Albo złapali, zbili odpowiednio, żeby nauczka była dla drugiego, żeby nie szedł. I strach był, bo to jak złapali, to zabili. Był tu taki Żyd, szewc, i buty robił, naprawiał. I jego żona poszła na wieś, na Janów tutaj, za Tarłów. No coś tam też może, jakie buciki miała, może co do sprzedania, żeby jakieś żywności przynieść. I szedł Kutera i Ćwik. To on był w policji granatowej. Złapały tę Żydówkę i tę Żydówkę tam, jak cmentarz nasz jest, tam droga idzie na Janów, tam zostały zabite. Jak ten Żyd rozpaczył, jak tam było prawdopodobnie kilkoro dzieci i jeść nie było co, mój Boże, jak to można tak postępować? Chodziliśmy wszędzie gromadą, tak jak ptaki. To na Błonie, tam taka rzeczka płynęła. Łowiliśmy pijawki, tam bawiliśmy się i po prostu kiedyś była taka sytuacja, że szli Niemcy, prowadzili Żydówki. 6 tych kobiet było i po prostu podprowadzili nad to Błonie, kazali mu klęknąć. One pochyliły się tak i podeszli i zabili te kobiety. Myśmy uciekli. Dzieciaki, no bo to można było uciec tam między sadami, agrestami, tam płotami i już więcej na Błonie nie poszliśmy. Tarłów niestety nie otrzymuje nic, poza 5-6 dekagramami mąki rozowej na osobę dziennie. Możecie więc, wielmożni panowie, sobie wyobrazić fatalny stan ludności żydowskiej w Tarłowie. Kuchnia wyżywia 85 osób całkowicie. Śniadanie składa się z 15 dekagramów chleba z kawą, w południe zupa oraz przed wieczorem posiłek składający się z 15 dekagramów chleba z kawą. Zorganizowaliśmy akcję zbierania chleba co piątek dla biednych. Zbiórka ta daje nam 140-150 kg chleba i co sobotę rano zostaje rozdzielony wśród biednych rodzin. Wysoki płot i zrobione, oddzielone to tak było tam z takimi deskami. Jedna z tych dech była na takim dużym gwoździu, że można było wyciągnąć dolny gwóźdź i zrobić wahadło i ewentualnie jak była pewna, że nikt nie obserwuje, to dawało się naczynie tam z serwatką, maślanką, mlekiem czy czymkolwiek. No mój Boże kochany, w getcie zamknięte ludzie i nie potrzebno im jeść, to już było getto, no to był trochę strach, ale mamusia moja dochodziła. Była kobitka niedużo, chustka na głowę, jak to dawniej chodziły, pod pachą tam co mogła. Wymiana była towaru. Nie pieniądz, tylko jedzenie trzeba było tu dać. Pierwszy września 1941 roku. Nadchodzi jesień. Jeśli ci wszyscy, a jest ich znaczna liczba, co chodzą boso, nie dostaną obuwia, to nie pozostaje nic innego, jak wymierać. A jeśli kuchnia nie będzie karmicielką, to wydaje się na nich mimowolnie wyrok śmierci. Utworzenie dzielnicy dla Żydów
przy niesłychanych warunkach, jakie miały miejsce przed utworzeniem dzielnicy, spowodowało wybuch tyfusu plamistego. Okupanci wykorzystywali więźniów getta jako niemal darmową, niewolniczą siłę roboczą. Pracy przymusowej towarzyszało poniżanie robotników, zmuszanie ich chociażby do wykonywania pieśni, których treść afirmowała Hitlera jako osobę, która rzekomo nauczyła Żydów dobrej pracy. Pracowali w majątkach rolnych, przygotowano strzelnice na obrzeżach wsi, gdzie ćwiczyli się niemieccy funkcjonariusze i żołnierze. Setki mężczyzn było wykorzystywanych do pracy w kopalni fosforytu otwartej koło wsi chałupki. Do dziś niemym świadectwem tamtej niewolniczej pracy są wysokie hałdy piasku wydobytego ze sztolni i pozostawionego na powierzchni. 1 lipca 1942 roku. Przy uruchomionej tu kopalni fosforytu pracuje stale 100 Żydów. I w najbliższych dniach liczba ta ma być podwojona. Kaleczą się tam często i prosimy o przesłanie większej ilości środków opatrunkowych. Posyłamy bowiem codziennie sanitariusza z lekami do obsługi kopalni. Niestety wszystkie lekarstwa i środki opatrunkowe już się wyczerpały. Latem 1941 roku przywódcy III Rzeszy wydali swoim podwładnym rozkaz przygotowania planu eksterminacji Żydów europejskich. Prace trwały przez kilka miesięcy. 20 stycznia 1942 roku w miejscowości Wannsee odbyła się konferencja wysokich rangą dygnitarzy III Rzeszy. Podczas tej konferencji przedstawiono założenia akcji eksterminacyjnej. Już w marcu 1942 roku przystąpiono do wykonywania planu eksterminacji na terenie generalnego gubernatorstwa. Temu etapowi nadano kryptonim Akcja Reinhardt. Przeniesienie jej na teren dystryktu radomskiego zapoczątkowano w sierpniu 1942 roku. Pamiętam takie zdarzenie, to było jesienią, kopaliśmy ziemniaki, z Solca pędzili Żydów do Tarłowa. No i bo po bokach byli Niemcy, prowadzili ich i taka kompania szła i z psami były i tak ich prowadziły. Spędzili tych Żydów tu z okolicznych, na takich osad jak Tarłów, Lipsko, Ciepielów, chyba Zwoleń, Chotrza, tutaj do Tarłowa. Żydów zaczęli komasować w jedno miejsce, także byli ci ludzie bardzo ściśnieni. Tam było tak źle, już Żydzi byli zorientowani, że po prostu będą wysiedlani. Przyszedł starszy Żyd, pamiętam jego postać, bo wgapiałam się tak, w długiej jakiejś takiej ciemnej szacie, rozwiana broda, to mi się ciągle kojarzyło, taka trochę kędzierzawa, rozwiana trochę tak jak u Mojżesza rysują. Był kuratorem nad sierotami. Prosił mamę moją, żeby zaopiekowała się tymi dziećmi, że ich przyprowadzi. Mówi, mogę tobie zaufać i zrób to, nie będzie za darmo. I on chciał mamie złoto dać. Taki tobołeczek jakiś zawiązany. Matka odmówiła. Mówi, najpierw was załatwią, a później po nas sięgną. Nie mogę tego zrobić, bo zobacz, ja też mam tyle drobiazgów, co ja z tym zrobię. Przyniosła mu bochenek chleba i tam włożyła mu tłuszcz, tak? Jeszcze mu tam dała kilka cebul, czosnku, gdzieś to sobie schował. Popłakali się obydwoje. Jeden z obywateli tarłowskich wziął dziecko żydowskie pod opiekę i
I to dziecko żydowskie, no są różne wersje. Taka najłagodniejsza to jest taka, że on je oddał Niemcom. - 18 października 1942 roku Niemcy zakończyli proces gromadzenia w Tarłowie Żydów z okolicznych miejscowości. Prezes Tarłowskiego Judenratu, Rady Żydowskiej, Chaim Richtenberg, obawiał się, że za chwilę rozpocznie się wysiedlenie, akcja likwidacji getta, likwidacji Żydów. Udał się więc do dowódcy miejscowej placówki Armii Krajowej, Michała Niezgodzińskiego, pseudonim Wilk, pytając, czy nie można stawić oporu, przeciwstawić się akcji niemieckiej. Niezgodziński nie dysponował ani stosownymi rozkazami, pozwoleniami przełożonych, ani siłami, ani tym bardziej bronią. Udzielił więc odpowiedzi negatywnej. Po kilku godzinach, w poniedziałek 19 października, rozpoczęła się akcja wysiedlania Żydów z tarłowskiego getta. W akcjach wysiedleńczych brali udział m.in. funkcjonariusze SS Wachmannschaften, potocznie nazywani też askarysami. Współdziałali z żandarmerią niemiecką oraz zmuszoną do współpracy grupą polskich i żydowskich policjantów. Askarysi zwani byli także ludźmi z Trawnik, od nazwy miejscowości Trawniki na Lubelszczyźnie, gdzie znajdował się przeznaczony dla nich obóz szkoleniowy. Świadkowie zapamiętali te oddziały jako umundurowanych na czarno, nie mówiących dobrze po niemiecku brutali. Jako znani z bezwzględności i okrucieństwa, byli przydzielani właśnie do takich zadań jak likwidowanie gett. W tym obozie szkoleni byli najróżniejsi renegaci, kolaboranci, którzy opowiedzieli się po stronie Niemiec, a więc Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Białorusini, Rosjanie, Volksdeutsche z terenu Związku Sowieckiego, których szkolono w celu wzmocnienia załóg obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej. Szum motorów, warkot obudził ludzi, strach nawet i dzieciom i chyba psom i kotom się to udzielało i ptakom. Przyjechało Niemców w takich czarnych czapach z pejczami, z bronią. Zaczęło się wysiedlenie tych biedaków tam, tych Żydów. Polakom nie wolno było wychodzić. Dowódca niemieckiego komanda wysiedleńczego wydał sołtysom polecenie, aby chłopi z okolicznych wsi stawili się w nocy z 18 na 19 października z zaprzęgami, podwodami i te zaprzęgi miały być wykorzystane do wywiezienia ludności żydowskiej z getta w Tarłowie. Potraktowano tu miejscową ludność chłopską w sposób przedmiotowy, jako narzędzie realizacji niemieckiej polityki. O poranku 19 października zabrzmiały głosy trąbki. Na ich odgłos Żydzi musieli opuścić swoje kwatery i udać się na miejsce zbiórki, czekając na wyprowadzenie ze wsi. Wszyscy mieli na tę godzinę do dnia być na rynku. No. Podobno był cały rynek wkoło było narodu. I zimno było i ostry wiatr. Bo październik. Oddać wszystko, pieniądze, biżuterię, wszystko pod karą śmierci oddać. I tak oddawali. Najbardziej bolała matka nad młodą osobą, którą dobrze znała. Miała maleństwo na ręku. Kazał jej zdjąć pierścionki, nie mogła, trzęsła się ręka, bo tu to niemowlę trzymała. Sieknął bagnetem i to
spadło do tego worka. Maleństwo przeraźliwie krzyczało, złapał za nogi i obrukł o te kamienie kociełby, rozbił to dziecko. A wtedy już ona nie mogła, bo ona półomdlała, wyjąć kolczyków, no to te uszy też poszły do tego worka. Brutalne pozbawianie mienia było powszechną praktyką podczas wysiedlania Żydów, stosowaną także w wielu innych miejscowościach. W trakcie doprowadzania Żydów do miejsca zbiórek wykorzystywano wąskie przejścia, by pozbawić ich pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Grabież kontynuowano również podczas oczekiwania na uformowanie i wyprowadzenie kolumn marszowych. Ukryły się młode Żydówki w ciąży i one zostały zaszczelone na tak zwanej łące Kucmana. Młodzi chłopcy też się ukryli, żydowscy, i oni zostali wyciągnięci, też zostali potem włączeni do tego transportu. Młody chłopiec na rynku ukrywał się, no właściwie dziecko ukrywał się w pierzynach takich żydowskich i starszy jakiś sierżant może niemiecki dał rozkaz młodemu Niemcowi, żeby go zastrzelił, ale ten jakoś niemrawo to robił i sam odsunął te pierzyny i to dziecko zabił. Jakiś starszy mężczyzna na rynku ledwo wychodził z tego domu i też go zastrzelił. No, próbowali się ci Żydzi tam gdzieś ukrywać w zaroślach, ale to też byli wyciągani i mordowali. Źródła wskazują, że na miejscu jeszcze przed wymarszem zamordowano od kilkudziesięciu do ponad 100 osób. Podczas akcji wysiedleńczej sformowano 7 kolumn marszowych, które w południe wyruszyły w około 20-minutowych odstępach do odległej o 21 km stacji kolejowej Jasice. Nie mogli wszystkich do tych wozów wpakować, bo oni tam mieli przecież jakieś swoje tam te walizki, nie walizki, torby, nie torby, no coś mieli, to ładowali. A to chyba szli piechotą, no nie wiem. Także jak któryś tam upierał, czy tam ktoś był chory, może nie mógł, może to dziecko, oni nie zwracali uwagi. Nie możesz, to już leżysz. Ja z tej Jabłonki widziałem, tak jest. Do szosy nie poszedłem, bo mamusię słuchałem. Ale z tej Jabłonki widziałem, no były takie grupy, ja wiem, tak na oko, to bym powiedział tak, gdzieś do 100 osób. Więcej nie, ale do 100 osób w tej grupie było. Goniły ich, jak mówię, tymi plutonami, no i później te furmanki za tymi mężczyznami dopiero te fury szły. Jedna za drugą, jedna za drugą. To ja mieszkałam w Sandomierskiej ulicy, to widziałam, jak ich prowadziły. To miały tobołki takie nieduże na sobie, nie? To który nie dał rady już taki w czwórce, jak były takie starsze, a to z tych nerwów, z tego wszystkiego widocznie, to utykały na bok, schodziły, stawały, no że nie idą, to na bok go i zaraz zabiły, na drodze. Już matka nas zabrała do mieszkania. Przez okno patrzaliśmy. Naprzeciw naszego okna prowadziły, szedł żołnierz, szła Żydówka, nawet znałam tę Żydówkę, taki średni wiek. Strzelił, upadła naprzeciw okna. Chcieliśmy wyjść, matka nie pozwoliła. Kobieta leżała na pryzmie. Chciała coś widocznie wyjść z tego szeregu, jak szła. No ten Niemiec strzelił, zabił i tam na tę pryzmę ją tam rzucili, proszę pana. I było takie małe dziecko, ja wiem, no może 8 miesięcy, może rok, i wołał mamy, a ona już była. To widziałem na swoje własne oczy. Dali jak było, nie wiadomo, bo człowiek przecież nie poszedł, żeby patrzeć, co one dali z tymi ludźmi. Ile ich jeszcze mogło być zabitych, zanim doszły do Jasic. Na pewno sporo zabiły. Sformowano niewielkie komando robocze składające się z młodych żydowskich mężczyzn, których zadaniem było zbieranie zwłok, ładowanie ich na wozy chłopskie, przywiezienie na cmentarz żydowski w Tarłowie i pogrzebanie w zbiorowej mogile. Według szacunków
takich ofiar było na pewno ponad 100. Strasznie było. Jak przyjechał ojciec, pamiętam, jak mówił do mamy, to płakał. Mówił, że ile po drodze tych Żydów naginęło. Małych dzieci, okropnie. Że taki był roztrzęsiony, jak on wrócił z tej podróży. Łzy mu tak leciały, że mówi, że nie do pomyślenia, żeby takich bić. No, ale tak było. Tymi Żydami tak była droga usłana do samych Jasic. A w Jasicach tam dopiero się odgrywało. Kolbami ubijały tych mężczyzn. Na siłę to biły tych ludzi i był gospodarz Zymborzyna. I tak lotał po tych wozach, tak chciał pieniędzy, złota od tych. I te cholery żandarmy widziały, bo im się nie spodobało, to są zabity. Pociąg stał i tam było wszystko biało, wysypane miałem wapiennym. Wysoki mężczyzna, młody Żyd, jak zobaczył ten wagon biały, nie chciał wejść. I wyjął od razu i zastrzelił go. Mój ojciec, kiedy dojechał już tam do tych Jasic, pod te wagony, stawali, wszystkich na te wagony, no jak bydło wganiali. Ojcu też wozili takiego jakiegoś kalekiego człowieka, Żyd, mężczyzna. Chciałem mu, mówi, pomóc. Mówi, jak na nim doszedł Niemiec do niego, jak kryknął, mówi, jeszcze mi przyżnie albo co, i mówi, cofnąłem się i odszedłem, nie? Tego Żyda ściągnął i upadł pod ten wóz, pomiędzy przód a tył. Panie, zaszedł od koni, z przodu karabin. Ojciec tego, panie, dopóki żył, to nieraz to opowiadał, to dreszcz przechodził. Zastrzelił, a na niego mówi, marsz czy tam jak, żeby odjeżdżał. No i co mu pozostało? Nie zachowały się żadne zdjęcia dokumentujące dramat na stacji Jasice. Po części tragedię pokazuje materiał filmowy zrealizowany przez Niemców w innej miejscowości, z której wysiedlano mieszkańców. Spędzonych na stację Żydów wtłoczono do wagonów towarowych. Zapełniano je do granic możliwości. Na podstawie informacji dotyczących tego typu transportów można przypuszczać, że skład liczył około 60 wagonów. Do jednego wagonu wprowadzano około 120 osób. Według niektórych relacji, w sytuacjach, gdy brakowało już miejsc w wagonie, na głowy stojących tam Żydów wyrzucano jeszcze dzieci. Jak wiele innych transportów Żydów, również ten, który wyruszył ze stacji Jasice, został skierowany do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. Pierwszy transport przybył tutaj 23 lipca 1942 roku, przywożąc ofiary z getta warszawskiego. Obóz funkcjonował przez kilkanaście miesięcy do 17 listopada 1943 roku. W tym czasie Niemcy zamordowali tutaj ponad 900 000 osób. Ja nie byłem z Żydami razem, ale ja widziałem, co się działo tam, jak przywozili wagony Żydów, jak oni szli do takiej jednej dużej szopy, gdzie otwierali i zostawiali wszystkie swoje walizki, wszystko na zewnątrz.
Po wypędzeniu ofiar z wagonu ustawiano je między 2 barakami i następnie dokonywano selekcji. Kobiety i dzieci kierowano do baraku po lewej stronie, gdzie jeszcze dodatkowo kobietom obcinano włosy. Mężczyzn natomiast do baraku po stronie prawej. Po rozebraniu się, oddaniu kosztowności, były one ustawiane na drodze tzw. Himmelstrasse, czyli drodze do komór gazowych. I od momentu wyjścia z pociągów do ustawienia na tej drodze miało minąć 15 do 20 minut. Rozbierali się i wchodzili do środka. Ja nigdy nie widziałem, żeby któryś z nich wychodził. Za jakiś czas przyjechał samochód, załadowali te wszystkie ich rzeczy i wywieźli Niemcy. Gazowanie w komorach gazowych trwało od 15 do 20 minut. Po zagazowaniu ludzi otwierano zewnętrzne drzwi i początkowo ciała były wywożone za pomocą wagoników, ale to się jednak nie sprawdziło. Później były transportowane już przez samych więźniów do dołów grzebalnych. W momencie największej wydajności machiny śmierci zwanej Treblinka II Niemcy byli w stanie wymordować 17 do 18 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego w ciągu jednego dnia. Także transport, który przyjechał tutaj z Tarłowa, został unicestwiony zaledwie w ciągu kilku godzin. Przez cały czas, aż od wysiedlenia Żydów, no to znajdywali jeszcze przez ileś tam miesięcy to po lasach, w ruinach, gdzieś w jakichś krzakach, jakichś tego, to znajdywali jeszcze Żydów, to jeszcze po prostu tutaj na Błoniu za Kącmanką po prostu rozstrzeliwali. Sprzątały tych trupów i zabite dzieci i wynosiły potem na wozy, wywozili na Kierkut. Po wyprowadzeniu wszystkich kolumn marszowych z Tarłowa na miejscu pozostawiono niewielką grupę młodych Żydów. Zmuszono ich, by natychmiast zebrali i znieśli do miejscowej szkoły, pozostawiony przez Żydów na ulicach dobytek. Jak tylko ich z placu Tarłowa wytegowały, panie, tam była szum, każdy co mógł, to zabierał. Polacy oczywiście, zaznaczam. Co było, to wszystko wartościowe to zabrały. Nawet i, proszę pana, pierzyny pozabierały. To widziałem, jak niosły na plecach. Tak było, no niestety. Na terenie opuszczonego getta Niemcy wprowadzili zakaz wstępu. Drzwi i okna zabezpieczono. Pod groźbą kary zabroniono miejscowej ludności kradzieży i zajmowania mienia pożydowskiego. Już po tym wszystkim, no to oczywiście, że Niemcy zrobili taką akcję, że strażaków po prostu, ale podejrzewam, że tam i innych ludzi zagonili, żeby wyrzucali z tych chałup meble.
I tutaj to wszystko było spryzmowane, zwrócane. No i to tak przez jakiś czas leżało, bo Niemcy zorganizowali licytację. Ale z Tarłowiaków ludzie po prostu się po pierwsze bali, po drugie ich wstydzili, żeby coś tam po tych Żydach w ogóle kupić, tam za marne grosze. No to w rzeczywistości to przyjeżdżali ludzie z dalszych terenów i wykupywali to. A resztę, no to tam te księgi, te tory, te inne, no to i te stare meble to podpalili, spalili to. Jedną z niewielu osób pochodzenia żydowskiego, które ocalały z getta, była dziewczynka Ewa Górecka. Tuż przed likwidacją getta w Tarłowie przygarnęli ją Wiktoria i Józef Krawczykowie. O tym, że jest Żydówką, poinformowali ją dopiero po wojnie. Rodzice Ewy Góreckiej i jej rodzeństwo zostali zamordowani. Materialnym świadectwem obecności tarłowskich Żydów pozostają budynki, które niegdyś zamieszkiwali. Obecnie mają już innych właścicieli, część z nich niszczeje. W ruinę popada też stojąca tu synagoga. Likwidacja getta w Tarłowie zamknęła 400-letnią historię tarłowskich Żydów.